Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe. Nie jest tego dużo, jesteśmy już bardzo mocno na bieżąco ze wszystkim i wychodzi tego już coraz mniej, więc po prostu pogadamy o tych kilku nowych zapachach. W większości chyba jednak będą to męskie zapachy, więc serdecznie zapraszam Panów, ale też oczywiście damskie perfumy się pojawią. Pogadamy sobie, co tam w trawie nowego piszczy. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że przez ostatnie 2 tygodnie wychodziły pewne nowości, ale raczej w markach totalnie nam niedostępnych. Nie ma możliwości ich zakupu, więc o nich nie mówię. Ale mam taką wiadomość dla wszystkich zapachoholików, którzy śledzą moje nowości perfumowe i jeżeli dobrze śledzicie i macie za sobą wszystkie już odcinki, to na pewno marka Sphinx, amerykańska marka Sphinx Fragrance jest Wam już znana. Ja o niej mówię. Pojawił się Vanilla Azur, zapach, który był opisywany u mnie w nowościach. No i postanowiłam kupić. Nie kupiłam wtedy Vanilla Azur, bo był w 100 ml, a oni mają 100 ml lub 10 ml i nie chciałam kupować, bo nie wiedziałam, co to w ogóle jest, czy ja będę zadowolona zapachu za tam 400 zł. Więc kupiłam coś totalnie innego, Mangolicious, z czego jestem bardzo mocno zadowolona. Jest super trwały, jest przepiękna kompozycja, niespotykana zupełnie zapachowa i śledziłam ich stronę. Ja się zapisałam u nich, może inaczej. Swego czasu z nimi mailowałam i pytałam się ich, dlaczego została zabrana przesyłka do Polski. No i oni mi odpisali, że pracują nad tym. Co wchodziłam, no to już się pojawiła Kanada, ale już myślałam, że już nic z tego nie będzie, bo wiecie, to już sporo miesięcy minęło w sumie. Chyba tak. No i pomyślałam, że wiecie, ale dostałam maila z obsługi klienta, że jeżeli nadal jestem zainteresowana ich zapachami, to wróciła wysyłka do Polski i że jak najbardziej mogę złożyć zamówienie. Czym prędzej udałam się na tę stronę, zamówiłam sobie 2 zapachy 10 ml. Nie powiem Wam teraz jakie, ponieważ te wszystkie zapachy, zrobię o tych 3 zapachach Wam film, po prostu poopowiadam Wam o tym, jakie to jest, jak się buduje ten zapach, co w nich jest fajnego, co nie fajnego i tak dalej, bo tak naprawdę jeszcze nie miałam okazji zrobić takiego filmu, ale już przy 3 zapachach to będzie, myślę, że coś interesującego i fajnego. To ma przyjść około 11 czerwca, od 11 do 20 tam, czy do 16 tam były widełki, więc zobaczymy, czy to w przyszłym tygodniu mi przyjdzie w ogóle. Także to jest taki update'ik a propos Sphinx Fragrances. Zresztą zrobiłam na ten temat post Wam na społeczności, zakładce oraz na Instagramie w relacji też udostępniłam taką informację. A teraz przejdźmy do tych nowości. I w maju wyszedł Michael Kors. Michael Kors ze swoimi 2 zapachami dla kobiety i dla mężczyzny i to jest Kors pour Femme i Kors pour Homme. I to są, słuchajcie, premiery totalne. To ma być taka nowa linia w sumie dla tej marki, ponieważ ta marka została wykupiona przez markę Euro Italia. Wcześniej była to marka, słuchajcie, pod skrzydłami Estée Lauder. I teraz ma się to trochę zmienić. Ja mam nadzieję, że Wanderlasta mi nie zmienią, bo kocham ten zapach, po prostu uwielbiam go, więc mam nadzieję, że mi go nie zmienią. W ogóle Wanderlust, słuchajcie, w ogóle zrobię Wam taki film. Nie będę teraz mówiła, już mam pomysł na film. No właśnie, gdzie mój notatnik? Przecież powinnam już to zapisać. Zaraz po filmie mi to wyjdzie z głowy. Jeżeli chodzi o ogólnie
flakony jako flakony są bardzo fajne, bo nie wiem, czy ktoś zna markę jako markę modową Michaela Korsa, natomiast tam jest takim przewodnim, jak Burberry ma na przykład kratę swoją, to Michael Kors ma łańcuchy. To jest ich taki temat przewodni, to jest taki signature ich. I właśnie też te flakony takie mają być. One chyba będą, słuchajcie, ja tu widzę i jakąś lawendę i widzę jakąś mandarynkę i chyba jaśmin. Tak przynajmniej widzę na tych zdjęciach promocyjnych, ale zaraz sprawdzimy, co to dokładnie jest. Natomiast jest to opisywane jako siła, zmysłowość i wyrafinowanie. Te zapachy są zarówno efektowne, jak i bardzo nowoczesne, z nutami paczuli, bergamotki, szałwi i oczywiście jaśminu. Nie mogłyby to być charakterystyczne perfumy Michaela Korsa bez jaśminu. No tak, Wonderlust też jest jaśminowy. I teraz tak, jeżeli chodzi o męskie, ma to być coś ożywczego, oceanicznego, coś bardzo świeżego. Niektórzy gdzieś na stronach porównują ten zapach do podobnej świeżości co Acqua di Gio, także ja nie wiem, ten właśnie niebieski, ja nie wiem, być może tak jest. I teraz tak, jeżeli chodzi o zapach męski, to w nutach mamy bergamotkę, lawendę, różowy pieprz, geranium, szałwię, wodę morską, ambrę, paczulę, wetywerię. No, ja Wam mówię, wetyweria, jeżeli jest wetyweria, to wiadomo, że zapach idzie w męską stronę. Jeżeli chodzi o damską wersję, to jest czarna porzeczka, mandarynka, różowy pieprz, jaśmin, sambak, róża bułgarska, konwalia, piżmo, paczula, wanilia. I ten zapach chciałabym bardzo poznać. Jestem nim zainteresowana jak najbardziej. Zaraz zobaczymy sobie może, jaka jest jego cena, czy jest już dostępny, gdzie jest dostępny i jaka jest cena tego zapachu. Nie ma jeszcze tego zapachu w dystrybucji. Kolejne nowe zapachy, słuchajcie, to są stare zapachy, tylko że zreformułowane. I tutaj jestem troszeczkę zniesmaczona, dlatego że ja w ostatnim swoim filmie mówiłam Wam o zapachach na lato i o tym, że Bright Crystal Versace jest to jeden z piękniejszych letnich, bardzo pozytywnie nastrajających zapachów i że ja ogólnie jestem przeciwna reformulacji pewnych zapachów. Niektóre tego potrzebują, niektóre nie i jeżeli ktoś tyka to, co ja uwielbiam, zaczyna mnie to bardzo irytować. No i wyszły właśnie nowa wersja Bright Crystal i Crystal Noir i to są obydwa zapachy, które ja posiadam w swojej kolekcji i które uwielbiam. Generalnie jest napisane, że ta kompozycja nie ma się jakoś bardzo różnić, ma ona być tylko wzbogacona o karmelizowane czerwone owoce. Ale powiem Wam szczerze, że jak czytam porównanie mojego Crystal Noir, Bright Crystal do Bright Crystal tego z 2024, nowości, to nie zgadza mi się nic. To nie znaczy, że ten zapach nie jest taki sam, dlatego że obecnie zostały jakby zastąpione pewne zapachy, które też były syntetyczne. Było yuzu, była pewnie syntetyczna piwonia, lotos, magnolia i tak dalej. Granat, lód. To też pewnie były zapachy syntetyczne, ale teraz to jest zapach molekularny i ja mam takie dziwne podejście do tych molekularnych, bo niektórzy są zachwyceni, ale może dlatego, że ich w ogóle skóra ładnie pachnie i jak użyją tych molekularnych, to jakby to tylko z nich wydobywa bardziej ten piękny zapach skóry, ale nie każdy szczyci się pięknym zapachem skóry, a molekularne działają na zasadzie właśnie, że na każdym pachną inaczej i boję się, bo Versace to był zapach raczej, który wybrzmiewał na wszystkich tak samo, na większości może, na pewno są jakieś wyjątki od reguły,
A tutaj niestety, ale dodano Helvetolit, Norlimbanol i Ambrox. Super. No to są po prostu molekuły i nie mam zielonego pojęcia, jak nowa wersja w takim wydaniu może brzmieć. A jeżeli chodzi o Crystal Noir, bardzo ogólnikowo jest podane, że nuty kwiatowe i nuty przyprawowe. No tam też były nuty przyprawowe i nuty kwiatowe w tym Noir. Natomiast one były wypisane, a teraz jest po prostu napisane przyprawy, nuty kwiatowe i nuty drzewne. No jest wymieniony bursztyn, gardenia, cytrusy, ale to jakby troszeczkę, nie wiem, mam wrażenie, że mało. Boję się, że te zapachy się bardzo mocno zmieniły i że nie będę miała już czego odkupić. Oczywiście stare wersje na pewno będą do odkupienia, no ale to trzeba będzie bardzo czytać, sprawdzać, ewentualnie pisać, z którego roku jest zapach. No ale z czasem pewnie wyginą jak dinozaury i zastąpią je te nowe wersje. One występują w 50 i 90 ml, także no ja mam chyba 30, to już 30 nie będzie. Może i nie, one śmiesznie wyglądają na 30, może i tak. No w każdym razie to jest coś, co mnie rozczarowało i to bardzo. Następny zapach, następna marka to jest Laura Biagiotti, włoska na pewno jakaś i to jest Acqua Romane. Wprowadzę taką kolekcję zapachów Acqua Romane. Nie wiem, czy też zauważyliście, ale to się robi to się ostatnio robi takie bardzo popularne, że te wielkie marki też zaczynają tworzyć kolekcję perfum, czyli konkretny flakonik, różnią się jakimiś tylko kolorami na przykład, albo zatyczką, albo różnią się kolorem zatyczki. No, jest minimalna różnica, ale generalnie chodzi o to, że jest to kolekcja, żeby chcieć ją mieć. To jest taki marketingowy, bardzo marketingowe działanie, które ma wywrzeć na nas takie poczucie, że jak już macie jeden, to warto by było mieć wszystkie. Zrobiło to Guerlain z Aqua Allegorią, która tworzy te zapachy. Flakoniki są przepiękne, nie różnią się od siebie, tylko tym płynem tak naprawdę i etykietą, różne kolory etykiety, ale nie tylko oni. Hermes też, o którym mówiłam w jednych nowościach Wam, o takiej kolekcji, którą stworzył, której jest 9 zapachów i też chodzi głównie o to, żeby je wszystkie mieć, bo przecież one pięknie wyglądają. Także jest taka wędka, na którą nas nabierają i później ciężko nam się wyrwać spod skrzydeł tej kolekcji, tylko jakby mamy chcieć więcej i więcej. No i ona też stworzyła właśnie taką kolekcję Acqua Romane i to są takie same buteleczki różniące się płynem zielonym, pomarańczowym i czerwonym. Zapachy czerpią inspirację z wyraźnie rzymskich pierwiastków, takich jak miód, ambrozja czczony jako pokarm bogów oraz drzewo figowe, pod którym wychowali się legendarni założyciele Rzymu, Romulus i Remus. Obejmują one również akord słodkich winogron, aromatyczny wawrzyn, symbolizujący wiedzę oraz róże ze słynnego ogrodu różanego na Aventynie, uwielbianego zarówno przez turystów, jak i miejscowych. I teraz tak, podam Wam nuty tych zapachów i ten pomarańczowy to jest Ambrosia aurea i jeżeli chodzi o nuty tego zapachu to głowa, narcyz elizejski, pomarańcza waniliowa, rumianek rzymski, liście szpółki, nuty serca, lilia tygrysia, mityczna lipa, kwiat arcydzięgla, nasiona marchwi, a baza, drewno akacjowo-kasztanowe, miód ambrozja, piżmo cesarskie, fasola tonka. Następny zapach to jest zielony i to jest Divinum ficus. Ok. Karczoch tu widzę? Nie wiem, dobrze, czytam nuty. Głowa, włoski olejek bergamotowy, zielony pieprz królewski, olejek miętowy, bazylia cesarska, serce, boska figa, rzymski karczoch, miałam rację, karczoch, wawrzyn szlachetny, starożytne jagody kaparu i baza, piżmo, olejek z drzewa cedrowego, drzewo sandałowe. Zaraz Wam powiem, co o tym myślę.
I ostatni czerwony to jest uva dulcis, czyli powinno być coś słodkiego i to będzie raczej owocowo-słodkie. Jeżeli chodzi o głowę, to jest akord czerwonej śliwki, akord czerwonego wina Bacchus, akord granatu, w sercu róża Natsors TM, esencja róży Aventine, czerwony pieprz, nutę bazy, indonezyjska paczula, orpur, esencja marokańskiego drzewa cedrowego, wawrzyn szlachetny, akord dębu. Te Natsors TM to jest pewien syntetyk i orpur TM to też jest pewien nazwa konkretnego syntetyka. Jeżeli chodzi o jak to się w ogóle prezentuje, tak troszeczkę to mi się kojarzy z Rzymem. Nie wiem dlaczego, czytając te nuty, to miałam wrażenie, że faktycznie ktoś tutaj chyba sobie starał przypomnieć się, jak mogła, a wyobrazić sobie może tak bardziej, przypomnieć, co przypomnieć, jak nikt z nas w starożytnym Rzymie nie żył. Ale wyobrazić sobie, jak mógłby starożytny Rzym pachnieć i powiem Wam, że jak czytam te nuty, to mam takie wrażenie, ale to jest kompletnie nie moja bajka. Nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żebym ja chciała wypróbować w ogóle te zapachy. One występują, w ogóle to są wody toaletowe i występują w 100 ml. Nie, po prostu to jest nie moja totalnie bajka. Nie znam też tej marki i chyba jakoś nie wiem, no nie ciągnie mnie, wiecie, też nie mam takiego celu, żeby poznać wszystkie marki. Czasami mam tak, że wchodzę na jakieś strony i często mam tak z Notino na przykład, że wchodzę na Notino, biorę listę marek, rozwijam sobie listę marek i szukam takiej totalnie, o której nigdy w życiu nie słyszałam i patrzę, co to za zapachy, czytam nuty i tak dalej. I czasami jest takie kliknięcie, że ok, biorę to, a czasami jest takie nic, nothing special, nic specjalnego. Dobra, dalej idę do marki Emanuel Ungaro Cosmic, zapach Cosmic i ja to mam, bo ja to sobie ostatnio kupiłam. Marki Ungaro nie znam jako takiej, ale o niej słyszałam, nie jest to jakaś totalnie nieznana dla mnie marka. Mam przy tym zakupie tego zapachu dostałam też piękny balsam do ciała, zapach Parfum. Jest przepiękny ten zapach do ciała, to jest taki waniliowy, troszkę jak Dolce & Gabbana D1 pachnie, bardzo mocno. I w ogóle mam wrażenie, że to są zapachy, które się czymś sugerują. To jest, słuchajcie, zapach... To nie jest zapach letni, trochę dziwna pora roku, kiedy oni ten zapach wydali, bo to nie jest zapach letni, to jest zapach bardziej idący w stronę słodką, taką waniliową, też nie pralinową, ale jednak waniliową. Momentami przypomina YSL Libre, momentami przypomina Good Girl, a momentami przypomina Black Opium i Yves Saint Laurent. Muszę powiedzieć, że ten zapach jest trwały, ale ja go nie wyczuwam. To znaczy, ja się nim popsikam i owszem, jak jestem na zewnątrz, to czuję, jak tam wiatr mi nim muska nos, ale generalnie wszyscy mnie czują cały dzień, ale ja siebie nie. Jest to dla mnie minus, bo ja się głównie perfumuję dla siebie, a nie dla otoczenia. Ale z drugiej strony słyszę dużo komplementów, bo jak się nim popsikałam, to w ogóle Wojtek powiedział, że petarda, że są piękne. Ja mam w ogóle, słuchajcie, kupiłam sobie 40 ml, bo one tak właśnie występują. I już Wam mówię, to jest niby kategoria zapachowa, owocowe, kwiatowe i korzenne. Korzenne, no waniliowe. No tak, może o jakiś właśnie pudrowy kwiat po tym lata, ale głównie tu się wybija wanilia. W głowie jest mango, migdały, pomarańcza, cytryna. Właśnie, to jest taka pudrowość tych migdałów. O tak, zdecydowanie. Widzicie? No jak teraz przeczytałam, to teraz mi przyszło na myśl. Migdały, pomarańcza, cytryna, kwiat porzeczki, różowy pieprz. Nie, absolutnie. Te migdały się wybijają, żaden z tych owoców. Tu nie ma żadnej cytrynowości, lemonowości, tego zapachu, cytrusowości, niczego takiego absolutnie. Serce, irys, heliotrop, fiołek, kwiat gruszy, bellini, kwiat pomarańczy.
Irys, też się zgodzę. Drzewo sandałowe, w bazie jest drzewo sandałowe, wanilia, zmysłowe piżmo, paczula, fasola, tonka. No to tylko tą wanilię, bo nawet drzewa sandałowego nie czuję i nie czuję, żeby to był jakiś naprawdę zapach korzenny, według mnie, no nie bardzo. Ale irys i te migdały, bym powiedziała, że wanilia, irys i migdały tworzą ten zapach. Zdecydowanie. Ja się dzisiaj nimi poperfumuję. I w ogóle jak się nimi właśnie tak, pierwsze uderzenie jest tego migdału i teraz jak to przeczytałam, to czuję ten migdał, ale on jest tak przyduszony właśnie tym irysem, heliotropem. I tak nie do końca może dojść do słowa, może dlatego, że jest w głowie, a w sercu jest irys i heliotrop, więc one definiują niejako ten zapach. Bardzo przyjemny jest ten zapach. Jest on do kupienia generalnie w ciemno, bo myślę, że to jest bardzo kobiecy i taki zmysłowy zapach, ale jeżeli ktoś szuka bardzo takich trwałych i takich, które czuć na sobie, to powinien jakąś próbkę sobie najpierw wykombinować i przetestować, bo myślę, że na każdym może być inaczej. Następny zapach to jest, słuchajcie, dla mężczyzn i to jest Issey Miyake Laissez Dire. To jest zapach męski, to jest woda toaletowa i to jest zapach soli, morza. Ogólnie, jeżeli chodzi o męskie zapachy, takie inne, które mogę Wam polecić, nie z takiej właśnie standardowej vetiverii, jakiejś takiej dymności, jakiegoś tytoniu i tak dalej. Jeżeli chcecie coś totalnie innego, jeżeli Wasz facet lubi zapachy świeże, to mogę polecić markę Issey Miyake i Novelistę. Jeżeli poszukujecie czegoś totalnie świeżego, ale innego dla swojego faceta, co będzie mu się podobało i w czym się będzie czuł dobrze, to te dwie marki dla mnie to są takie must have dla faceta. Fajnie, żeby poznał, bo są naprawdę niesamowite. Mają bardzo ciekawe zapachy, świeże. I to jest jeden z takich zapachów. To jest wibrujący akord soli uzupełniony intensywnymi nutami drzewnymi. W ogóle też chciałabym tylko Wam powiedzieć, bo nie wiem, czy się interesujecie, ale do tej pory markę Issey Miyake tworzył Issey Miyake. Czyli wszystkie tak naprawdę zapachy, które żeśmy widzieli, no to były faktycznie tworzone przez tego człowieka, który nadał imię marce. Natomiast on już zmarł i tak naprawdę ostatni zapach, jaki wydał, to jest właśnie te A Drop D'Issey i wszystko, co jest już po tym, to już nie jest jego, bo on już nie żyje. Ogólnie, jeżeli ktoś jest za zapachami soli, za nutami soli, to jest bardzo prosty zapach. Tu nie ma nut, to jest solny po prostu, tak jest opisywany zresztą. Jest to zapach wiecznego ruchu od morza do lądu, wyrażony przez dwa olfaktoryczne bieguny, czyli sól właśnie i nuty drzewne. I tylko to tu jest. Także to jest bardzo prosty zapach. Przez tą prostotę myślę, że jest genialny i warto, myślę, że go poznać. Ja zdecydowanie tak. Następny męski zapach to jest marka, której ja lubię jakość ich ciuchów. To jest Lacoste marka. Ale jeżeli chodzi o zapachy, no nie, wąchałam kilka i to jest po prostu totalnie nie moja bajka. To jest Lacoste Original i to jest taka cytrusowa, przyprawowa, aromatyczna kompozycja, intensywna, mocna, a z drugiej strony jest opisywana jako słodka. Występuje w 60 i 100 ml, więc tylko takie spore flakony. No i bardzo prosty ten flakon jest, ale to oni też lubią takie proste kształty, więc to mnie nie dziwi akurat. Ja też lubię, więc tutaj nie mam nic do zarzucenia. A jeżeli chodzi o nuty, to jest głowa, różowe, owocowe, jagodowe, różowe owoce jagodowe, kardamon, bergamotka w sercu.
francuska lawenda, francuska szałwia muszkatołowa, bazie, drzewo sandałowe, fasolka tonka, paczula, amber extreme. No, nie wiem, czy jest tu coś takiego. Słuchajcie, nie wiem, dajcie mi znać, jestem ciekawa Waszej opinii. Dalej, słuchajcie, Ceruti. Ceruti wydał w ogóle piękny flakonik, bardzo męski, bardzo mi się podoba. Wydał zapach Vivo. Słuchajcie, to jest taki zapach bardzo przyprawowy, taki konkretny, śmiały, bym powiedziała. To nie jest świeży zapach, to jest coś dla takich konkretnych facetów, którzy lubują się w konkretnych zapachach, bo ta kompozycja, myślę, że może zadziwić. Jeżeli chodzi o głowę, to jest nigeryjski imbir, kardamon, jabłko, różowy pieprz. Jeżeli chodzi o serce, rum, absolut sezamu, nagietek, a w bazie haitańska wetyweria, szafran i ambroxan. To będzie coś mocnego, naprawdę. To będzie coś odurzającego, coś, od czego może nawet boleć głowa. Jest to w ogóle woda perfumowana, co też chciałabym zauważyć, że u mężczyzn, jeżeli chodzi o perfumy, rzadko się zdarza. Na ogół są tworzone wody toaletowe o bardzo mocnym ekstrakcie. Natomiast jednak nadal w konwencji wody toaletowej nieperfumowanej, to jest woda perfumowana, będzie to coś zabójczego moim zdaniem, w pojemności 60 i 100 ml. Będzie można to kupić i to też jest dosyć nowa informacja tak naprawdę z samej końcówki maja, więc myślę, że jeszcze nie jest do kupienia, przynajmniej ja nie znalazłam. I teraz chcę powiedzieć o zapachu, nad którym się bardzo zastanawiałam. Chciałam w ogóle już to kupić, bo znalazłam w świetnej cenie na Vinted. Mam Lost Cherry, mam Byte Peach i sobie pomyślałam, że fajnie by było jakby do tej kolekcji, bo on też jest dokładnie w takich flakonikach jak te dwa, które mam, doszło Neroli Portofino. I ja się tu spodziewałam czegoś bardzo mocno cytrusowego, jaśminowego, takiego, wiecie, orzeźwiającego też. Też tak ten zapach często jest opisywany i komentowany przez innych. I pomyślałam sobie, że to będzie taki kontrast do tych dwóch zapachów, które już mam, a może fajnie będzie właśnie mieć jeszcze do kolekcji ten trzeci zapach Toma Forda. Ja nie mam ciśnienia i nie mam ciśnienia, żeby mieć ogólnie Toma Forda, ale Black Orchid i tak dalej. Wszyscy mówią, że cudo, że niesamowite. Drudzy mówią, że tego się nie da nosić. Wiecie jak jest. Ja na przykład Poison Diora w życiu, ale to w życiu nikt mnie nie namówi na Poison Diora, ponieważ to tak śmierdzi dla mnie, że ja jestem w stanie to wytrzymać, bo mam koleżankę, która Poison Diora używa i zawsze jak się ze mną spotyka, to jest tym wyperfumowana, więc jakoś jestem w stanie przetrwać. One są strasznie projektujące, strasznie ogoniaste, strasznie mocne i takie duszące. Dla mnie jest to zapach śmierci. No, tak brzydko powiem, także absolutnie, ojejku, to nie jest dla mnie noszalne, w ogóle ten zapach nie jest dla mnie noszalny, ale wiem, że ma ogrom fanów. No i właśnie, i z Toma Forda przeszłam na Diora. Tak też bywa. Tamto to było Tom Ford Neroli Portofino Eau de Parfum, a teraz jest po prostu Neroli Portofino Parfum. Tamten był mocno bardzo cytrusowy, bardzo mocno bym powiedziała cytrusowy, a ten ma być bardziej jaśminowy. Cytrusowy też, ale też bardziej piżmowy, taki jaśminowy. Więc moim zdaniem ten może mi bardziej przypaść nawet do gustu, bo ja też nie szukam jakichś, nie wiadomo, jakichś świeżynek. Ja mam świeżynki, które używam latem. Jak widzieliście, sporo ich jest do wyboru, więc nie widzę potrzeby kupowania kolejnych, a ja jednak lubię taki konkretny po prostu zapach. Więc myślę, że te parfum bardziej by mi się spodobało. Właśnie przez tę jaśminowość. Ja uwielbiam jaśmin, także nie widzę problemu. Jeżeli chodzi ogólnie o nuty, to przedstawię Wam oczywiście. I to jest Neroli, włoska czerwona pomarańcza, bergamotka, cytryna, sfumatris, pąki Neroli, jaśmin sambak, pitosporum, salvia sclarea, bursztyn piżmo, sylkolide. Widzicie, ile jest syntetyków.
Jeżeli chodzi jeszcze o pojemności, występuje tylko w 50 ml, a tamte mam w 100 ml, to tak w sumie by się różniło. No i generalnie wygląda tak jak tamta wersja, tyle że jest napisany parfum, a nie eau de parfum na flakonie i tak naprawdę nie widzę zbyt wiele innych zmiennych. Także może właśnie poczekać i zakupić ewentualnie tę wersję. Dalej to jest marka Caron Parfum. Nie wiem, czy znacie, bo ja nie, ale jak tak przeglądałam flakonik i całą taką ich marketingową stronę, bardzo mi się podoba koncepcja tej marki i oni wpuszczają zapach Pour un Homme. I to jest, słuchajcie, zachowałem kultową sygnaturę Pour un Homme de Caron w wysoce skoncentrowanej wersji, tworząc potężny i asertywny duet lawendowo-waniliowy. Ponoć właśnie jest to zapach istniejący, tylko zreformułowany. Flakonik bardzo męski, bardzo zachęcający. Wanilia dla mężczyzn jest też świetna, idealnie podana, potrafi być fenomenalna, pamiętajcie. Poza tym wanilia kusi kobiety jednak, w większości przynajmniej. Lawenda jest czymś ulotnym, czymś nieosiągalnym, czymś, co przychodzi do nas na chwilę, ale czymś pasjonującym i czymś bardzo... Często jak mam lawendę w jakichś zapachach, to właśnie mam takie skojarzenia, że jest to zapach taki ciągle nieuchwytny, taki gdzieś ulotny, latający, ale ciągle ten nos tak otulający i tak wibrujący. Lawenda jest czymś przepięknym w zapachach, uważam. Także... No i poza tym, jeżeli mówimy o lawendzie, no to raczej Prowansja też, nie? Francja, Prowansja, tutaj się nam kłania. Potrafi nas zapach czasami przenieść w jakieś miejsce, więc myślę, że ten zapach potrafiłby przenieść kogoś, kto w Prowansji był, na nowo do niej. Także ja myślę, że bardzo ciekawa propozycja, naprawdę. No i wszystko. To by było na tyle, moi kochani. Nie ma więcej nowości, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. I generalnie też widzę, obserwuję na Instagramie sporo domów perfumowych i tam też widzę, że jest jakby cały czas reklama takich zapachów, które już są albo które wyszły na początku roku i cały czas marketing wokół nich się kręci, a nie wychodzi za bardzo nic nowego. Także jedyną nowość dzisiaj, którą faktycznie Wam pokazałam, mogłam o niej powiedzieć, znając już ten zapach i wiedząc coś o nim, to jest właśnie Emmanuel Ungaro Cosmic. Ja się cieszę mimo wszystko, że go mam, bo jednak reszta mnie czuje, więc miło jest usłyszeć komplement, że się ładnie pachnie. No wiecie, ja go czuję na wietrze, jak wyjdę na powietrze, to go czuję. Teraz na przykład też jak tak schylę głowę i mam go trochę na ubraniu, to też go czuję. Jest naprawdę przyjemnym zapachem, takim waniliowym. Nie powiedziałabym, że korzennym, ale migdałowo-irysowo-heliotropowo-waniliowym. To tak, to zdecydowanie. Czyli generalnie taka pudrowa wersja wanilii. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Dajcie koniecznie w komentarzach znać, czy coś przykuło Waszą uwagę, a może o czymś już słyszeliście, a może już też, tak jak ja, coś macie w swojej kolekcji. Dziękuję Wam, kochani. Do następnego. Buziaczki!